Witam Was na moim kanale. Na tym filmie przedstawię Wam proces przygotowania wnęki okiennej do montażu parapetu wewnętrznego. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak będziemy montować taki parapet, warto go zamówić, dlatego robimy pomiar wnęki okiennej. Ja tutaj mierzę moją wnękę. Szerokość tutaj jest 145 cm. Ja sobie założyłem, że parapet będzie wkuty w ścianę po 3 cm z każdej strony, dlatego do wymiaru 1,45 m dodaję sobie po 3 cm z każdej strony, dlatego mój parapet, jaki zamówię, będzie miał szerokość 151 cm. Możecie zrobić go sobie na równo 1,45 m wedle uznania. No i dobrze. Jeśli wiemy, jaki parapet potrzebujemy z długości, teraz będzie trzeba zmierzyć głębokość takiego parapetu. Tutaj do pomiaru potrzebujecie poziomicę lub inny prosty przedmiot, może być to kawałek deski. Przykładamy do ściany, dociskamy poziomicę, rozkładamy sobie taśmę mierniczą i tutaj pod okno wsuwamy metr. Tam w zależności od okna będziecie mieli różną szerokość tej wnęki. I tutaj ja parapet do ściany mam o długości 27,5 cm. Tak to wygląda na moim pomiarze. Ja sobie tutaj założyłem, że chciałbym, aby parapet wystawał 5 cm poza ścianę. Tak to będzie wyglądało. W moim przypadku 5 plus 27,5 daje nam 32,5 cm głębokości parapetu. Ja Wam teraz tutaj pokażę, jak to wygląda w moim przypadku. Ja przygotowałem sobie już wnękę okienną. Wykułem boki na 4 cm, aby mieć zapas montażowy. 3 cm wpustu w ścianę, natomiast wykucie jest na trochę ponad 4 cm, aby montaż przebiegał gładko. Ja też Wam proponuję robić zawsze zapas montażowy. Tam się wciśnie później klej, piankę. Pokażę Wam, jak ja wyznaczyłem wysokości wykucia we wnęce okiennej. Aby to wyznaczyć, musimy sobie podwyżyć najlepiej pół centymetra do centymetra od dolnej krawędzi okna, tak aby mieć luz montażowy. Wyznaczyłem sobie kreskę na ścianach. Zrobiłem nacięcie szlifierką kątową, tak aby później przy wykuwaniu nie odleciał mi kawałek ściany. Zrobiłem to z dwóch stron. Zrobiłem to na prosto, natomiast parapet będę dawał z lekkim pochyleniem w stronę mieszkania. Ja pomagam sobie laserem. Pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Tutaj ustawiam laser, podnoszę laser do dolnej krawędzi okna. Następnie dodaję sobie około pół centymetra, 1 cm ponad krawędź okna. Wyznaczam sobie linię, na którą zrobię nacięcie. Tutaj to widzicie. Linia świeci się ponad krawędzią okna. Wyznaczyłem sobie tą linię. Zrobiłem nacięcie z jednej i z drugiej strony. Ta odległość jest bardzo ważna, żeby później montaż takiego parapetu przebiegał gładko, bezproblemowo. I tak to wygląda. Za chwilę wpuszczę Wam timelapse, jak posługuję się młotkiem, przecinakiem i wykuwam taką wnękę. No i dobrze, wszystko jest wyznaczone, nacięte. Ja używam młotka, przecinaka, który został mi po ducie z młotowiertarki. Tutaj wyciągamy narożnik okienny. W moim przypadku wyszedł bez problemu przy użyciu siły ręki. Czasami trzeba to podkuć.
ale jak jest nacięty dobrze, to wyjdzie Wam bez żadnego problemu. No i co? Ja wykuwam zawsze ręcznie, nie używam do tego młotowiertarki lub młota. Wiadomo, wtedy idzie szybciej, natomiast powoduje to bardzo duże wibracje, pod wpływem których może Wam coś pęknąć. Później trzeba to naprawiać niepotrzebnie, moim zdaniem. To nie jest żmudny proces. Jeśli jest nacięte od góry, można sobie też odciąć na dole, jeśli macie takie podejście. Ja tutaj miałem na dole linię łączącą się między pustakami, dlatego jest to łatwo odciąć. Jak widzicie, delikatnie, spokojnie wszystko idzie. Ja tutaj mam pustak Poroterm 30. Nie jest to silka. W silce byłoby jeszcze łatwiej. Natomiast jak widzicie, jeśli w porotermie jest to do zrobienia, to w białych pustakach idzie to jeszcze bardziej. No i tyle. Starajcie się wykuwać to prosto. Pamiętajcie, aby szerokość wykucia była plus 1 cm. Minimalnie plus 1 cm do szerokości spustu, aby parapet wszedł bezproblemowo, aby nie trzeba było go później niepotrzebnie docinać. Im precyzyjniej to zrobicie, tym później będzie łatwiejsza praca. Ja Wam tutaj zostawiam z tym nagraniem, możecie sobie popatrzeć. Miłego oglądania. No i tutaj mamy przypadek, o którym Wam mówiłem, dlaczego nie używam młotowiertarek, młotów. Nawet przy ręcznym wykuwaniu zdarza się, że coś Wam odskoczy, natomiast jest to niewielki odskok, jesteście to w stanie poprawić przy użyciu gładzi. Ja tutaj też będę jeszcze stosował gładź na tą wnękę okienną, także to i tak jest mały uszczerbek w porównaniu z tym, co mogłoby się wydarzyć przy użyciu młota. No i jak widzicie, ja mam tutaj jedną wnękę prawie wykonaną. Tam w tyle widzimy, że jeszcze trzeba to delikatnie podkuć, wyrównać, bo nie ma tam głębokości 4 cm. Przyłóżcie się, zrobicie to dobrze, później przyjdzie Wam parapet, nie będziecie nic musieli poprawiać, docinać. W moim przypadku to był akurat tynk gipsowy, dlatego jego jest łatwo usunąć. Nawet bez udziału młotka można ducikiem podskrobać. To idzie bardzo szybko, sprawnie. Dlatego robię to w ten sposób. No i mamy, jedna wnęka jest gotowa, prosta, wykuta na głębokość 4 cm. Dzięki temu mamy bezproblemowy montaż parapetu. Jedna strona zrobiona. Teraz trzeba się przerzucić na drugą stronę. Jak widzicie, prosto, równo. Montaż będzie bezproblemowy. No i radzę się do tego przyłożyć. Jeszcze to samo z drugiej strony, no ale nie będę Wam tego pokazywał. To robimy analogicznie do tego, co Wam pokazałem. No i kilka minut później mamy przygotowaną wnękę okienną. Tutaj akurat pokazane są inne parapety, które w ten sposób zostały przygotowane. Ja tam jeszcze podcinałem kliny, które ewentualnie mogłyby przeszkadzać przy montażu parapetu. Wyciąłem je.
Teraz czekam na parapety. Jak widzicie, narzędzia, których używałem: młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Do tego laser, poziomica, metr. Jak nie macie laseru, wystarczy Wam również poziomica. Można to zrobić na poziomicy, wyznaczyć sobie linię około pół centymetra do centymetra ponad krawędzią oka. Nie potrzebujecie zbyt specjalistycznych narzędzi, aby to wykonać. No i tyle. Tutaj Wam teraz pokażę ten zapas, o którym Wam mówiłem. Jaka jest szerokość? Jak pamiętamy, 151 cm jest to szerokość parapetu, jaki zamówię. Wnęka ma szerokości 153 cm, lub niecałe. Także mamy po centymetr z każdej strony. Bez problemu będziemy w stanie wyśrodkować taki parapecik, osadzić go. Też dziura nie jest wyrwana za duża, dlatego nie będzie trzeba dużo materiału tam uzupełniać. No i tyle. Dziękuję Wam za oglądanie filmiku. Następny filmik, jaki wrzucę, będzie typowo z montażu takiego parapetu, bo jeszcze czekam na nie, jeszcze mi nie przyszły. Tutaj dla przypomnienia, wpust 3 cm, mam zapas wyraźny, dlatego wszystko pójdzie bezproblemowo. Dziękuję za oglądanie, do następnego filmiku. Cześć.